Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, kocham was. Wzywam was do kroczenia przeciwko wszystkim modernizmom tej chwili. Umiłowane dzieci, w innych chwilach, w moich różnych objawieniach na całym świecie, wołałam do ludu mojego Syna, przynosząc boską wolę dla ludzkości, moim słowem wzywałam was do nawrócenia i do przygotowania właśnie na tę chwilę. Z tego powodu nie kieruję teraz tego samego wezwania, które wcześniej skierowałam do ludzkości, lecz w tej chwili przychodzę wołać do tego pokolenia, abyście wypełnili wolę Bożą. Mój Syn cierpi i boleje przed pogardą tego pokolenia, którego ignoruje i stale sprowadza ze swojej drogi. Przychodzę, aby wezwać to pokolenie, aby było świadome wszystkiego, o co prosiłam was w przeszłości, aby w tej chwili niegodziwość wydarzeń nie miała takich rozmiarów, jakie osiągnęła w tej chwili. Nie przychodzę ze słowem, raczej przychodzę z moim sercem w moich rękach, pozostaję nad ziemską kulą z moim sercem w rękach, wspomagając to pokolenie, które utraciło swoje wartości i nie usłuchało wezwań tej matki, a ignorując je wzgardziło wolą mojego Syna dla każdego człowieka. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, cień błędnych umysłów zagarnia tych, którzy są nieświadomi i niewinni obecnej sytuacji. Dzieci, nie chcę, abyście szli ręka w rękę z modernizmami, ani abyście dawali miejsce fałszywym bożkom, raczej przychodzę wołać, aby lud mojego Syna powrócił na drogę świętości, o co wołałam w poprzednich wiekach. W tej chwili wzywam prezydentów wszystkich narodów świata, aby walczyli o utrzymanie pokoju i jedności swoich narodów. Szczególnie wzywam prezydentów wielkich mocarstw, aby patrząc w przyszłość nie wzgardzili wezwaniem, które przychodzę im przynieść w imię mojego Syna, i aby zaprzestali wszelkich sporów, a zaprzestali zwłaszcza żądzy władzy, której kulminacją będzie III wojna światowa. Wołam przed prezydentem Stanów Zjednoczonych, aby ten mój Syn usłyszał tę matkę, która widzi poza tym, co on widzi i która cierpi przed konsekwencjami akcji militarnej, która wywołałaby katastrofę dla wszystkich moich dzieci. Dzieci mojego niepokalanego serca, przemoc wzrasta na całym świecie, wielkie fakty są przemilczane, rzezie, ludobójstwa, które są popełniane przy obojętności rządów, niosą ze sobą krew niewinnych. Dobrze wiecie, że w tej chwili nauka stworzyła to, co może stać się zniszczeniem ludzkości. Nie było drugiego takiego momentu jak ten, w którym nauka byłaby tak źle wykorzystana. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, za plecami większości ludzkości ukryte są działania, których nie jesteście świadomi, działania potężnych, którzy dążą do uzurpowania sobie władzy we wszystkich narodach i zdominowania wszystkich narodów. W obliczu działań militarnych komunizm powstanie jak nigdy dotąd, a moje dzieci będą cierpieć jak nigdy dotąd. Wzywam wszystkie te dzieci mojego niepokalanego serca, które ignorują mnie jako matkę, gardzą mną i biorą moje wezwania jako fałsz. Zapraszam was do wewnętrznej ciszy, abyście usłyszeli w waszych sumieniach wolę mojego Syna, wyrażoną poprzez tą orędowniczkę dla ludzkości. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, uświadomcie sobie to wszystko, co dzieje się przed wami, a co pozwalacie, aby przechodziło obok was ignorowane, nie przywiązując do tego należytej wagi. Wiatry wojny nie ustały, zostały tylko oddalone od wiedzy ludzkości. Nie tylko energia jądrowa będzie wielką plagą ludzkości, ale to, co jest w laboratoriach.
źle wykorzystując błogosławieństwo, jakie mój Syn dał człowiekowi, aby rozwijał naukę dla dobra i źle wykorzystując naukę, w laboratoriach ukrywają to, co mogłoby być użyte w akcji militarnej i w nieludzki sposób torturowałoby człowieka. Słońce będzie nadal zbliżać swoją siłę do Ziemi, prowadząc całą ludzkość do wielkiego regresu. Dlaczego nie zjednoczycie swoich wysiłków, żeby szukać dobrobytu i dać ochronę bezbronnej ludzkości? O ludu mojego Syna! O dzieci mojego niepokalanego serca! Bądźcie świadomi moich wezwań, które nie są niczym innym jak wezwaniami orędowniczki, która kocha was od czasu, gdy zostaliście poczęci. Moje kochane dzieci, z moim sercem na dłoni, błagam was, abyście uwzględniali słowo matki i jej płacz, która nie chce, aby jej dzieci cierpiały. Otwórzcie swoje sumienie, nie czołgajcie się jak węże, wznieście ducha ku mojemu Synowi i zjednoczcie się jednym głosem i jednym wołaniem. Syn mój jest miłosierdziem, a ja jestem matką miłosierdzia. Władcy narodów, oni w tych chwilach trzymają w swoich rękach losy narodów. Moje dzieci, czy kochacie tę matkę, czy nie? Uważajcie na istnienie jednego Boga, który panuje nad niebem i ziemią i przed którym musicie upadać na kolana, bo bez Jego pomocy, nawet wy, mocarze, zginiecie. Mój Syn przychodzi, zbliża się powoli, ale pewnie, przychodzi zebrać żniwo, a ta matka pragnie, aby było ono obfite i hojne. Ciało mistyczne musi podnieść swój głos, musi wołać i żądać od swoich władców pokoju. Hierarchia Kościoła musi być święta, jak mój Syn jest święty. Błogosławię wszystkie moje dzieci, które wzniosły nie tylko modlitwy, ale i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Jeśli ta modlitwa nie powstrzymuje wojny, to ją łagodzi, bo żadna modlitwa nie pozostaje niewysłuchana przez mojego Syna. Nadal karmcie się z ciała i krwi mojego Syna. Podsycajcie się z moim Synem w każdym kroku, w każdym czynie i w każdej pracy dnia, aby zło nie stało się waszą ofiarą. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was, aby otworzyły się wasze sumienia, aby rozum stał się jasny, a wasze myśli zjednoczone z wolą Bożą. To nie jest tak, że ta matka wtrąca się do polityki świata, ale jako matka mam obowiązek wtrącać się, wołając o pokój dla was, którzy jesteście moimi dziećmi, bo was kocham. Błogosławię was, kocham was, Matka Boża.